Kaitu Otome to Kamigakushi. Anime ocenione na 6,77 przez około 30 000 osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 10 kwiecień 2024 do 26 czerwca 2024. Producentami są ATX, Flying Dog, Kansai Telecasting i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy przedstawione tutaj zjawiska paranormalne były ciekawe? Czy bohaterom udało się rozwiązać wszelakie zagadki, które stanęły przed nimi? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Z anime, które poznałem przez shorty na TikToku i które mnie zainteresowało ze względu na humor i opis, więc postanowiłem wziąć się za to anime i obejrzeć je. O czym w ogóle jest to anime? Kaitu Otome to Kamigakushi to anime opowiadające o trójce bohaterów. Jedna z nich to pisarka i dorosła kobieta, która pracuje w księgarni i od dawna nie może nic napisać przez brak inspiracji. Oto Ogawa Sumireko. Druga z postaci to młody chłopak pracujący z nią i posiadający bardzo specyficzne i dziwne oczy, który dodatkowo chyba chce wygrzmocić naszą bohaterkę, a na imię mu Adashino Ren. Ostatnia z postaci to gimnazjalistka albo licealistka, nie pamiętam, oraz siostra naszego Rena, czyli Adashino Oto. Ta trójka bohaterów zaczęła kręcić się razem po dziwnym wydarzeniu, kiedy to główna bohaterka dostała dziwną książkę w księgarni, w której pracuje, która sprawiała, że ta może stać się młodsza, lecz konsekwencją było to, że nagłe zmiany z osoby dorosłej do małej powoli wyniszczały jej organizm i była bliska śmierci. Nasz Ren natomiast, jak się okazało, potrafi zdejmować tego typu klątwy i przeganiać różne stwory. Chłopak potem wyjaśnił Ogawie, że wraz z siostrą zbierają różne przeklęte przedmioty, aby zarobić na bilet do domu. I zapytacie, co w tym takiego trudnego zarobić na ten bilet? Ano to, że oni nie pochodzą z tego samego świata i pociąg, który ma ich zawieźć, jedzie do miejsca, gdzie nie trafi żaden inny pociąg. Dodatkowo rzeczy, które przynoszą, jak na razie były niewystarczające, by wywieźć chociażby jedną osobę, a co dopiero ich obu. I dlatego właśnie ta trójka połączyła siły, by rozwiązywać zagadki, pomagać innym i przy okazji nasza bohaterka na nowo zyskała inspirację do pisania. I tak oto zaczęli trafiać na dziwne przedmioty czy byty, jak chociażby koraliki, które rzekomo miały ochraniać pewną osobę i jej pomagać, a zamiast tego powodowała u innych osób bodajże atak padaczki lub coś podobnego. Co ciekawe, osoba, która miała te koraliki, była święcie przekonana, że ona dzięki tej mocy pomaga ludziom i stara się ich czegoś nauczyć, więc obstawiam, że wyznawała zasadę celu uświęca środki. Walić to, że te osoby trafiały do szpitala, prawda? Druga ze spraw była bodajże o bycie, który puka do drzwi ludzi w deszczowy dzień i sprawia, że znikają, pochłania ich kompletnie. Rozwiązanie tego było, przyznam, dość ciekawe i byłem mocno zainteresowany, jaka jest odpowiedź na pytanie, czym był ten dziwny byt. Naprawdę podobał mi się ten wątek. Prócz rozwiązywania zagadek mamy tu też elementy komediowe czy emocjonalne, bo chociażby Ogawa i Oto starają się do siebie zbliżyć, by być przyjaciółkami, co idzie powoli, ale się w pewnym momencie udaje. Przyznam, że historia jest całkiem ciekawa, różnorakie zjawiska, z którymi mieli do czynienia, były wciągające, zwłaszcza jak Ogawa opowiedziała o pewnej tajemniczej księgarni, która pewnego dnia kompletnie zniknęła i zostały niewielkie fundamenty po niej, a co było niezwykle ważnym punktem w jej życiu, bo bodajże właśnie wtedy zaczęła dużo czytać i postanowiła coś napisać. Ale mogę się mylić, bo już trochę minęło, odkąd to skończyłem. Jeśli chodzi o bohaterów, to przyznam, że jakoś szczególnie się do nich nie przywiązałem. Jedynie tajemniczy chłopak, czyli Ren, mnie zaciekawił przez te jego oczy i jego historię oraz pewne konflikty moralne, które miał w głowie. Dostał on pewną propozycję, by móc wyjechać stąd praktycznie od razu, ale koszt był naprawdę ogromny za to. Także najbardziej na tego chłopaka zwracałem uwagę i jego historią się najbardziej zainteresowałem. Jeśli chodzi o jakieś wady w tym anime, raczej nie jest to produkcja 10/10, 9/10 czy 8/10, przyznam. Podobało mi się, oglądało mi się to dobrze, ale nie było jakkolwiek według mnie wybitne. Od lekko ponadprzeciętne czy dobre anime, które oglądało mi się przyjemnie, choć nie wgniotło mnie w fotel, czy nie spowodowało efektu wow. Dodatkowo zakończenie tego tworu było dla mnie dość bez sensu i myślę, że drugiego sezonu nie dostanie, ale kto wie, może się zaskoczę. To co powiem będzie spoilerem co do zakończenia historii, ale raczej wam to niewiele powie, bo będzie to ogólnikowo, ale po prostu nie mogę przestać myśleć o zakończeniu tego anime, bo było dla mnie bez sensu troszeczkę. Wyobraźcie sobie, że Ren znika i Ogawa nie wie dlaczego i czy w ogóle wróci, po czym nasz bohater wraca, ta dwójka łapie się za ręce i anime kończy się zdaniem od Ogawy:
ale nie wejdę z tobą do wanny. A przynajmniej takie zdanie padło w tłumaczeniu, które oglądałem. Także miało być humorystycznie, ale po tak poważnej scenie i powrocie raczej tylko to zepsuło klimat. Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek powstanie drugi sezon, ale wątpię, bo ani to popularne, ani nie jest zbyt wybitne. Czas jednak pokaże, ale całość anime jest po prostu okej. Oglądało mi się to przyjemnie, zjawiska były również ciekawe, zwłaszcza, że Ren opowiadał również o wierzeniach japońskich lub chińskich, co dodawało fajnego klimatu. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Historia mi się podobała. Liczne zagadki, tajemnice czy zjawiska paranormalne, które stawały im na drodze, powodowały różne problemy, zagwozdki czy nawet zagrożenia dla ich życia, co sprawiało, że oglądało mi się ten twór dobrze. Audio. Przyznam, że jeśli chodzi o intro, outro czy ogólnie muzykę, to kompletnie nie pamiętam nawet jednego utworu, więc nie wpadło mi to w ucho. Kreska. Grafika w tym tworze mi się podobała, zwłaszcza oczy naszego głównego bohatera. Były troszkę niepokojące i oczywiście jako, że się wyróżniają, to widz od razu się zastanawia, co z nimi jest nie tak i czy ma jakieś zdolności dzięki nim. Podsumowując, Kaitu Otome to Kamigakushi to anime będące między przeciętnym a dobrym. Nie jest złe, ale nie jest też wybitne, bo zarówno mamy dość ciekawą historię, przedziwne, ale i interesujące zjawiska paranormalne oraz różnych bohaterów, co sprawia, że widz może się wciągnąć. W tym samym czasie jednak nie czułem takiego efektu wow, czy ogromnego podziwu wobec twórców, bo nie było tu nic wyjątkowego ani czegoś, co by wyróżniało ten twór na tle innych. Mimo wszystko polecam ten tytuł, bo jest taki lekki i nieprzywiązujący zbytnio. Od historia na jeden strzał, na jeden sezon, by raz obejrzeć i zapomnieć, ale można się przy nim dobrze bawić mimo wszystko. Mam więc nadzieję, że będziecie się dobrze bawić podczas rozwiązywania zagadek z trójką naprawdę przedziwnych bohaterów. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!